Elon wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale i na blogu. Tak jak widać, oczywiście na samym początku zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał na YouTubie, kliknąć łapeczkę do góry i zostawić jakiś komentarz dla zasięgu. W komentarzu możecie napisać na przykład hashtag zasięg, będzie prościej. Chcę też powiedzieć, że nie jestem doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko co usłyszycie na moich materiałach jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią, którą możecie oczywiście wykorzystać do swojego researchu. Dzisiaj zajmiemy się zakupem kolejnego noda. Tak jak wiecie, ja nody lubię. Nie będę dzisiaj za dużo opowiadać o tym nodzie. Pokażę Wam oczywiście plik i dokumentację tego noda. Ja mam zamiar napisać też wpis na blogu i troszkę na tym nodzie napisać. Ten wpis na razie jeszcze aktualnie nie jest gotowy, ale na blogu znajdziecie inne rzeczy, które myślę mogą być dla Was ciekawe. Jest airdrop od giełdy CoinEx. Jest akcja Summer Social, tutaj można wykonywać różne zadania, no i też znajdzie się oczywiście informacja o tym nodzie. Korzystając dzisiaj z okazji, chciałem Wam przedstawić jednego z moich partnerów, którym jest właśnie Zen. Dzięki temu, że podjąłem z nimi współpracę marketingową, mam dla Was kod promocyjny. Kod promocyjny oczywiście brzmi KBZEN, ale to, co daje Wam ten kod, jest fajne. Podczas założenia nowego konta Zen i wpisania tego kodu otrzymujecie od Zena konto Platinum na 60 dni, gdzie możecie się cieszyć pełną funkcjonalnością tego właśnie rozwiązania. Jeśli chodzi o to, czym jest Zen i w jaki sposób możecie sobie to wykorzystać w życiu codziennym, jak i właśnie w kryptowalutach, no to zapraszam Was na bloga, tu znajdziecie opisane wszystko krok po kroku, jakie zalety właśnie ma konto Zen. Pewnie konto Zen już znacie i używacie, ale dla osób, które jeszcze nie znają tego rozwiązania, mam właśnie tutaj taką, a nie inną promocję. A teraz już wracamy do materiału. Not na tą chwilę kosztuje, już Wam mówię, ile? Około 400 paru dolarów. Ja, jak widzicie sobie tutaj hajs przesłałem poprzez bridge'a. Ogólnie jeżeli chodzi o tego bridge'a, to też warto z niego skorzystać. Link zostawię Wam w opisie tego filmu. Ja przesłałem 410 dolarów USDT z sieci Polygon i zamieniłem to od razu na Ether po sieci Arbitrum. I tak jak widzicie, wszystko ładnie poszło. Jeżeli chodzi o same nody, no to trochę informacji na temat tego noda, czyli Playfi Gaming, znajdziecie tutaj na ich Twitterze. Tutaj oni postują i można po prostu sobie zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o plik, no to mamy tutaj dokumentację. I oczywiście ja się nie chcę tutaj rozdrabniać na temat tego, czym ten nod się zajmuje, co oni tam wspaniałego nie zrobią, bo znacie moje podejście. Ja zakupy na tych nodach traktuję jako opcja zysk albo wpysk. Po prostu jeżeli coś mnie zaciekawia, jest gdzieś tam właśnie w AI-u, jest gdzieś w gamingu, jest gdzieś po prostu tak jak mamy Agent Layer i inne rzeczy, no to są to sfery, gdzie myślę, że po prostu podczas hossy, podczas alt sezonu, który podobno jeszcze nas czeka, niektórzy mówią, że nie, ale ja uważam, że jednak jeszcze najlepsze przed nami, będą się rozwijać. No i tutaj oczywiście mamy możliwość zdobycia tokenów tych projektów poprzez wykupienie takiego noda na wczesnym etapie. No i wtedy te tokeny zbieramy sobie na nasze konto, zbieramy na nasz adres i jak jest listing na giełdzie lub gdzieś na DEX-ie, no to wtedy ładniusio wszystko sprzedajemy i takiego noda mamy zapłaconego. To jest oczywiście bardzo pozytywny scenariusz. Mi się udało parę razy tak już zrobić, więc i zamierzam tutaj spróbować. I tak jak wiecie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja po prostu sobie kupuję noda i Wam pokażę, w jaki sposób możecie to zrobić i Wy. Dodatkowo mam kod zniżkowy dla Was. Zobaczcie, tutaj oczywiście przeczytacie dużo podstawowych informacji, jak i takich mocno zaawansowanych o samym projekcie. To, co mnie tutaj zaciekawiło też bardzo mocno, no to macie dwie rzeczy takie podstawowe, czyli mamy PlayChain, tutaj będzie po prostu ich blockchain i Playbase.
tutaj będzie baza właśnie tych gierek. Jak wiecie, gaming trochę ostatnio podupadł i nie za bardzo tam pokazuje moc, jeżeli chodzi o jakieś tokeny, które na giełdzie już są. Ale tak jak już też rozmawialiśmy z chłopakami, wydaje mi się, że gaming może z końcówką roku albo po nowym roku coś więcej tutaj pokazać, więc ja mam zamiar się po prostu do tego w jakiś tam sposób przygotować. Ten sam not nie jest jakoś drogi, bo akurat widzicie, kosztuje $400. Ja już kupowałem droższe nody powyżej $1000, więc akurat dla mnie fajna okazja, żeby tutaj się zakręcić. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy roadmapę i to, co oni chcą tutaj zrobić. Tak jak widzicie, jest roadmapa na 2024 rok, jest roadmapa na 2025 rok. Oczywiście tutaj oni wykonują pewne kroki i odklepują te wszystkie rzeczy na tej roadmapie, no ale jak to będzie i kiedy będzie ten listing, no to wszystko tutaj zobaczymy. Oczywiście jest tutaj opisany też cały ten play chain, play base, play fee examples tutaj. Co tutaj jeszcze mamy? Play fee token, to też nas interesuje. Jeżeli chodzi właśnie o token play, no to tak jak widzicie, będzie on oczywiście funkcjonował w tym całym ekosystemie. Będzie można stakeować ten token. Będzie on gdzieś tam tokenem właśnie na Play Chain jako native gas token, czyli będzie można płacić. Będzie tutaj można korzystać z niego w dAppsach. No i to na razie tyle, jeżeli chodzi o te tokeny. Tutaj mamy nody. Jeżeli chodzi właśnie o noda, no to tak jak widzicie, wszystko gdzieś tutaj zazwyczaj jest związane z gamingiem, z AI-ami. No i to tutaj mi się właśnie podoba. I tutaj noda, z tego co widzę, będziemy mogli oczywiście sobie wydelegować lub ruszyć w jakimś serwisie. Najlepiej by było kupić, na to wychodzi tutaj 4 moduły i każdy z tych modułów gdzieś udostępnić, bo mamy AI moduł, mamy ZK moduł, mamy Storage moduł i mamy Coordination moduł. Także tutaj można też przeczytać, czym to będzie się zajmować. No i oczywiście w nagrodę za to, że mamy takiego noda, operujemy tutaj w którymś z tych modułów, no to jest właśnie to, że będziemy otrzymywać token Play. Aktualnie jest Genesis Node License Sale, czyli jest po prostu ta pierwsza sprzedaż tych nodów. No i takiego noda tutaj można zgarnąć, tak jak widzicie, za $400, które jest płatne właśnie w ETH. Dodatkowo mamy tutaj informację, że holderzy tego noda w formie Genesis otrzymają punkty do airdropu, czyli jest bardzo podobnie jak z Agent Layer. No i tu jeszcze 5000 punktów, jeśli masz oczywiście odpowiednią rolę na Discordzie. Tutaj mamy najczęściej zadawane pytania, oczywiście czy warto takiego noda sobie uruchomić, to już też jest indywidualna sprawa. Ja twierdzę, że warto. Tak jak widzicie, tutaj niżej jest jeszcze wycena. I jeszcze jest opcja też tutaj pokazana, co będzie potrzebne, żeby tego noda uruchomić. Jest to nod, który będzie potrzebny, jest to nod, który chodzi na VPS-ie. Takie nody też znamy. Mamy checker nody, mamy oczywiście takie nody, gdzie mamy tylko NFT-ka na adresie. Tutaj akurat będzie potrzeba zrobić tego VPS-a lub ruszyć tego noda na swoim komputerze. To raczej nie powinno być problemem. Ja tu już zacząłem pisać to po polsku na stronie. No i teraz zobaczcie, z takich fajnych informacji, dlaczego warto uruchomić noda. To oczywiście jest informacja z ich strony. Ponad połowa globalnego ruchu internetu to treści. To akurat prawda. Ludzie oglądają, grają i streamują. PlayFi przekształca te treści w dane możliwe do wykorzystania dzięki agentom AI i udostępnia je w różnych łańcuchach, aby każdy mógł na nich budować. Gdy ludzie korzystają z tych danych, Play trafia do operatorów węzłów, czyli jeżeli to będzie używane, no to my jako operatorzy takiego węzła będziemy otrzymywać właśnie tutaj tokeny Play jako wynagrodzenie. Pierwsza sprzedaż węzłów rozpoczyna się 14 sierpnia z bardzo ograniczoną ilością 1000 sztuk. Węzłów Genesis i tak jak widzicie, ja jeszcze chcę się załapać i kupić właśnie te węzły Genesis, czyli po $400, bo tak to tutaj wygląda. Każdy może zakupić licencję na węzeł, ponieważ dostępnych jest 1000 węzłów Genesis, nie są wymagane listy, whitelisty i żadne dodatkowe rzeczy. Metoda na zakup to jest właśnie, tak jak widzicie tutaj, Ether
po sieci Arbitrum. Ile kosztuje? W Genesis kosztują $400, w tym później kolejnym kosztują 500, więc tu też nie ma jakiejś dużej różnicy. I ja rozważam, czy by właśnie nie kupić 4 tych nodów. Jakie są korzyści z posiadania węzła Genesis? 20% tokenu zostanie przydzielone operatorom węzłów jako nagroda za wsparcie sieci. Dodatkowo operatorzy otrzymają bonusową alokację Play, którą zwiększamy o 3 razy dla licencji na węzły Genesis. Także tutaj też myślę, że jest to fajna informacja. Jakiego sprzętu potrzebujesz? Współpracujemy z dostawcami usług. Oni tutaj piszą, że współpracują z dostawcami usług NOS as Service, aby umożliwić osobom, które nie spełniają minimalnych wymagań sprzętowych, obsługę węzła. Czyli jeżeli twój komputer nie da rady tego pociągnąć, no to można sobie tutaj u nich wykupić taką oczywiście usługę. No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi właśnie o te informacje. Ja was wszystkich odsyłam na tą stronę, bo tu jeżeli chodzi właśnie o taki plik, gdzie mamy dokumentację, jest najwięcej informacji. Jeszcze oczywiście jak będzie możliwość uruchomienia tego noda i w jaki sposób go uruchomić, też będzie tutaj na wideo, będzie po prostu to kolejny materiał na temat tych nodów. A teraz przejdźmy już do zakupu tego noda, bo obawiam się, że mi po prostu ucieknie ta okazja. Zobaczcie, bo tutaj już 92% tych nodów zostało sprzedanych. Jeżeli chodzi o kod promocyjny, rabatowy tutaj na zakup tego noda, no to jest to kod HAJS. No i tutaj też wam pokażę, jak to zaraz zrobić. Tutaj mamy możliwość, podpinamy portfel, dajemy tutaj buy, no i tutaj tak jak widzicie mamy kod referencyjny, zniżkowy HAJS i daje nam to zniżkę. Tak jak widzicie, jest referral discount, także jeżeli zechcecie kupić to z mojego kodu, dostaniecie zniżkę. Jeszcze możecie oczywiście kliknąć w link, który znajduje się w opisie tego filmu, a możecie po prostu tutaj wpisać ten kod manualnie. Tak jak widzicie, jak dam remove code, no to mamy zakup noda za 0,1514. Jeżeli wpiszemy tutaj HAJS, no to mamy zaaplikowaną zniżkę 0,1363. A zaraz policzymy, ile to dokładnie jest. 0,1363 razy ile tam teraz. Ethereum aktualnie kosztuje $2616, więc zaraz tutaj zrobimy razy 2616. No to mamy $356 za takiego noda. Przy 4 nodach daje nam to $1426, więc jest taniej i to dość sporo. Przechodzimy z powrotem i oczywiście tutaj możemy kliknąć zakup naszego noda. Pojawi nam się informacja tutaj. Oczywiście musimy ją zatwierdzić. No i teraz już nod został zakupiony i po chwili pojawi się oczywiście na naszym adresie. No dobra, postanowiłem sam się tutaj nagonić na 4 te nody, także ja tutaj już przetransferowałem środki. Ogólnie często używam też opcji transferu środków na inne adresy niż na tym, którym macie te środki. Tak jak widzicie, tutaj wysłałem $850 po sieci Arbitrum na oczywiście ten adres, z którego będę kupować. Tutaj z sieci Polygon przetransferowałem z powrotem na sieć Arbitrum. Mamy 0,28 Ethera. Będziemy potrzebować troszkę więcej, więc tu jeszcze będziemy potrzebować zrobić swapa. Tutaj nie mamy możliwości swapów, ale możemy zrobić to w MetaMask. Tak jak widzicie, ja tu środki na MetaMasku już posiadam, $889. Będziemy potrzebować oczywiście, zaraz zobaczymy ile Ethera. Przejdźmy tutaj z powrotem, kliknijmy 3. Będziemy potrzebować jeszcze 0,4 Ethera. A mamy, jeszcze raz sprawdzimy, mamy tutaj Ethera 0,3, więc dajemy oczywiście tutaj swap, klikamy tutaj, że chcemy zeswapować USDT, klikamy, że chcemy na Ether, no i tutaj będziemy potrzebować 0,1 Ethera, więc to jest około chyba $350, jak się nie mylę. Zobaczymy. Ja też używam
sobie różnie tutaj właśnie MetaMaska, ze względu też na to, że warto zrobić tam jakiegoś swapa. Dostaliśmy kiedyś airdropa, więc tu też szansa jest, że coś po prostu będzie na rzeczy, ale jak będzie, zobaczymy. $350 to jest 0,13 Ethera, więc ja też tyle tutaj sobie zesłapuję. Mamy informację, że jest po prostu inny przelicznik. Tu jest trochę drożej, niestety, no ale co zrobimy? Jeszcze możemy sprawdzić oczywiście, jak jest na innej tutaj, na innym deksie. Tutaj oferują nam na Uniswapie, jeżeli chodzi o zesłapowanie właśnie tego. Więc zesłapujemy sobie tutaj po sieci Arbitrum, wybierzemy sobie USDT, tutaj wybierzemy sobie Ether. No i jeżeli byśmy chcieli zesłapować 350 USDT, no to mamy 0,13299. No a tutaj jeszcze raz sprawdzimy, jak to nam wychodzi. Mamy tutaj 0,1321, więc nie jest jakiejś takiej dużej różnicy, więc ja to po prostu swapuję i czekamy, aż będziemy mieli Ethereum na właśnie saldzie, żeby kupić noda kolejnego, w sumie kolejne 3. Więc jak widzicie, jest tutaj zniżka, więc można sobie zakupić. To już powinno zostać zesłapowane. Transakcja jest complete. Mamy 0,4. Klikamy kup licencję. No i teraz już na MetaMasku powinno wszystko ładnie nam przejść. No i kupujemy jeszcze 3, także do kompletu będą 4 licencje i będziemy mogli to tutaj sobie rozdystrybuować pomiędzy 4 te tutaj opcje. I to mnie właśnie tutaj najbardziej interesuje. Zakupiłem te nody w fazie Genesis, czyli ta faza teoretycznie, która najbardziej zostaje wynagradzana. Mamy też opcję tutaj zakupu już tego noda właśnie jako Explorer, no ale ja wybrałem te. A wy dajcie znać w komentarzach, co zrobiliście. No i to by było tyle. Trzymajcie się. Hej!